Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj jedziemy do Collegium Polonicum w Słubicach na konferencję Europa XXI wieku. Droga z Poznania do Słubic zajęła dzisiaj około 2 godzin. Za chwilę zaczyna się konferencja. W Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu do Rady. Co to za konferencja? Europa XXI wieku to najważniejsza konferencja politologiczna w Polsce, organizowana od ponad 20 lat przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizowana w Collegium Polonicum na granicy polsko-niemieckiej. Ta konferencja to od ponad 2 dekad miejsce najważniejszych debat europeistycznych w Polsce i w regionie. Ładem to tym bardziej nie chcę kojarzyć, bo to pojęcie rzeczywiście. Zakończył się drugi panel plenarny. Ten poświęcony był Europejskiemu Nowemu Ładowi. Niesamowicie ciekawa dyskusja, pokazująca związki między polityką klimatyczną, polityką bezpieczeństwa, polityką rozwojową i szeregiem innych polityk. Teraz czas na obiad i później okazja, żeby zobaczyć Collegium Polonicum. Collegium Polonicum to instytucja absolutnie wyjątkowa. To 2 uniwersytety w jednym. Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które stworzyły tę instytucję, które wspólnie ją prowadzą. Collegium Polonicum to miejsce, gdzie spotykają się 2 kultury i 2 języki. A w zasadzie dużo więcej kultur, bo nie tylko polska i niemiecka, i więcej niż polski i niemiecki język. Collegium Polonicum to instytucja położona na granicy, i to w sensie dosłownym. To pierwszy budynek, który można zobaczyć przekraczając granicę polsko-niemiecką. W Europie próbowano tworzyć podobne instytucje z różnym skutkiem, ale w dłuższym okresie czasu nikomu to się nie udało. Dlatego Collegium Polonicum znane jest praktycznie na całym świecie jako wyjątkowa, międzynarodowa jednostka dydaktyczno-naukowa prowadzona przez 2 uniwersytety z 2 różnych krajów. Początki Collegium Polonicum to rok 1991, gdzie w Europie i na tej granicy dzieje się niesamowicie dużo. Upada komunizm, jednoczą się Niemcy, rozpoczyna się pojednanie polsko-niemieckie i w tym właśnie klimacie kilku naukowców, polityków z Polski i Niemiec wpada na rewelacyjny pomysł. Stwórzmy wspólną jednostkę dydaktyczną, naukową, położoną bezpośrednio na granicy, gdzie Polacy i Niemcy mogliby spotykać się jak równy z równym. Budynek powstaje w 2 etapach, w roku 1998, a następnie 2001. Collegium Polonicum bardzo szybko staje się symbolem pojednania i współpracy polsko-niemieckiej. Staje się też kuźnią kadr. To miejsce, które przygotowało, a następnie symbolizowało wejście Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Ale Collegium Polonicum to nie tylko budynek, to nie tylko dziedzictwo pojednania polsko-niemieckiego i poszukiwania nowych, innowacyjnych obszarów współpracy. To przede wszystkim niesamowicie przyjazny zespół ludzi, zżytych ze sobą, ale jednocześnie bardzo otwartych. To oni stanowią o sile tego miejsca, to oni stanowią o jego dynamice. Trying to analyze external relations of the EU before and after the time of conflict. Zakończyliśmy właśnie obrady naszego panelu. Panel dedykowany był zewnętrznym stosunkom Unii Europejskiej. Ponownie to część
Jean Monnet Center of Excellence na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Dzień był długi, dzień był intensywny, czas na przerwę. Momencie stali. Ta ideologia samodzielania. Zakończył się kolejny panel. Bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, jak w obliczu wojny na Ukrainie powinny zachowywać się uniwersytety europejskie, jeżeli chodzi o współpracę z uniwersytetami rosyjskimi. Czas teraz na kawę, a później chwila na to, żeby zobaczyć Słubicę. Słubice to miasto, które jest strasznie trudne do opisania. Z jednej strony to miasto malutkie, 20 niecałe tysięcy mieszkańców. Z drugiej, w połączeniu z prawie 60-tysięcznym Frankfurtem, tuż za miedzą, to miasto średniej wielkości. Z jednej strony jest to koniec, granica, peryferie, z drugiej natomiast jest to centrum, w którym bardzo często dzieją się rzeczy politycznie, ekonomicznie, społecznie, kulturalnie bardzo ważne, przyciągające uwagę. To miasto, które z jednej strony odpowiada idei miasta 15-minutowego, chociaż w zasadzie można by powiedzieć miasta 5-minutowego albo 5-minutowego plus. Tu w kilka chwil można dostać się wszędzie, ale to wszędzie to jednocześnie nie tylko Polska, ale i zagranica. To wszystko to, co oferuje Frankfurt i Niemcy, znajdujące się 2 kroki tuż za mostem granicznym. Słubice razem z Frankfurtem określają się jako miasto europejskie albo dwumiasto. Jedno polsko-niemieckie, transgraniczne miasto położone w 2 państwach. Miasto otwarte, miasto nastawione na współpracę, miasto wiedzy, miasto kontaktów. Konferencja się skończyła, czas wracać do domu, a Collegium Polonicum i konferencja, o której Wam dzisiaj opowiadałem, to takie miejsca, które warte są odwiedzenia i uczestnictwa.